Witajcie kochani! Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę ciekawego. Na naszym stanowisku pomiaru siły uciągu zbadaliśmy już mnóstwo ciągników. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy dwa kolejne ciągniki, czyli największe ciągniki z naszej stajni, Arbosa 5130 i jego odpowiednik Aupaxa 5130. Robiliśmy już sporo testów orki ciągnikiem Aupax 5130, a dzisiaj sprawdzimy dokładnie jego wszystkie parametry oraz siłę uciągu. Jesteście ciekawi, jak wypadnie na tle Arbosa 5130? Ja też, więc zaczynajmy! Do testu uciągu wykorzystamy belkę holowniczą zamontowaną na dolnym zaczepie równolegle do podłoża. Robimy to dla bezpieczeństwa, ponieważ na górnym zaczepie maszyny mają tendencję do podnoszenia przodu. Ciśnienie w oponach ustawiliśmy na 1,6 bara dla ciągników na oponach radialnych, a 1,1 bara dla ciągników na oponach diagonalnych. Opony diagonalne mają trochę gorszą powierzchnię styku z podłożem, szczególnie gdy są mocno napompowane. Zmniejszenie ciśnienia trochę poprawi ich parametry przyczepności i wyrówna porównanie z oponami radialnymi. Usuniemy też wszystkie zanieczyszczenia ze stanowiska pomiarowego. Dzięki temu każda kolejna maszyna ma powtarzalne warunki. Robimy to bardzo dokładnie. W tym celu używamy szczotki drucianej i miotły, aby dokładnie usunąć resztki gumy. Manometr, którego używamy do pomiaru ciśnienia powietrza w kołach, można zakupić na naszym sklepie internetowym. Czas przedstawić bardziej szczegółowo dziś testowane ciągniki. Przedstawię teraz ciągnik Arbos 5130. Liczba cylindrów 4. Pojemność skokowa 3409 cm3. Moc to 130 koni mechanicznych. Ogumienie radialne naprzód to 380/70 R28. Marki Trelleborg stan to 100%. Ogumienie radialne na tył to 520/70 R38. Marki Trelleborg również stan to 100%. Szerokość ciągnika na oponach tylnych po zewnętrznej to 227 cm. Szerokość ciągnika mierzona od środków opon tylnych to 172,5 cm. Wysokość całkowita ciągnika to 277,3 cm. Rozstaw osi mierzony od ich środków to 238 cm. A prześwit w tym ciągniku wynosi 46,5 cm. Teraz czas przedstawić dane nowego Aupaxa 5130. Liczba cylindrów 4. Pojemność skokowa 4580 cm3. Masa testowanego ciągnika, promień skrętu i prędkość maksymalną zobaczysz jako kolejne testy w dalszej części tego filmu. Ogumienie radialne naprzód to 380/70 R28. Marki Trelleborg stan to 100%. Ogumienie radialne na tył to 520/70 R38. Marki Trelleborg stan to znowu 100%. Szerokość ciągnika na oponach tylnych po zewnętrznej to 225 cm. Szerokość ciągnika mierzona od środków opon tylnych to 172 cm. Wysokość całkowita 277,3 cm. Rozstaw osi mierzony od ich środków to 259 cm. A prześwit w tym ciągniku wynosi 46,5 cm. Temperatura powietrza podczas testu to 8 stopni Celsjusza. Rozpocznijmy test siły ciągu ciągników 2×4 na dolnym zaczepie. Test siły ciągu 2×4 ciągnika Arbos 5130. Dawid, miałeś rację. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 2,8 tony. Teraz test siły ciągu ciągnika Aupax 2×4.
Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 3,05 tony. Zapiszmy to na naszej liście sił uciągu w kategorii 2×4. Czas załączyć przedni napęd i przetestować siłę uciągu na dolnym zaczepie. Take a picture with me, what the flick gon' do? Baby, stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O double G, and I'm here to put this dick on you. Rozpocznijmy test siły uciągu 4×4 w ciągniku Arbos 5130. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 4,8 tony. Rozpocznijmy test siły ciągu 4×4 w ciągniku Aupax 5130. Pomiar przy 2 pełnych obrotach koła wyniósł średnio 5,2 tony. Przejdźmy teraz do testu tylnego tuza. Don't fuck with my freedom. I came out to get me some. To on jest najważniejszy dla ciągników, bo na nim zawiesza się najważniejsze narzędzia. Ciągniki na tuzie pracują przeważnie z maszynami uprawowymi, np. Mandam, pługami Gregoire Besson, maszynami pielęgnacyjnymi jak pielniki Carrera, czy siewnikami Sola lub Stanhey. Ile udźwigną te ciągniki? Zacznijmy od ciągnika Arbos 5130. Według wskazań dynamometru udźwignie w tym ciągniku 4,18 tony. Teraz czas na ciągnik Aupax 5130. Tylny tuz w tym ciągniku według wskazań dynamometru udźwignie 5,2 tony. Co za siła! Zapiszmy zatem te wyniki na naszej liście siły udźwigu tylnego tuza. A ile ważą dziś testowane ciągniki z płynami i obciążnikami? Użyjemy do tego wagi z zaprzyjaźnionej firmy Ekogóra z miejscowości Góra koło Tarnowa Podgórnego. Terminal wagowy to dobrej jakości miernik Greenstrom R420, mający zakres do 60 ton obciążenia maksymalnego, o działce odczytowej co 20 kg. Czas, aby Arbos 5130 wjechał na wagę.
Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 5900 kg. Teraz Aupax 5130 wiedzie na wagę. 5130. Waga, jaka pojawiła się na wyświetlaczu, to 6540 kg. Solidna konstrukcja. A jaki promień skrętu mają te ciągniki? I've been breathing underwater for your love. Dawid wjedzie na nasz plac i po wykonaniu koła na maksymalnym skręcie zmierzy, jaką mają średnicę. Do wszystkich pomiarów promienia skrętu testowane ciągniki mają wyłączony przedni napęd. Da to możliwość rzetelnego porównania z innymi ciągnikami, które na przykład nie mają przedniego napędu. Zacznijmy od Arbosa. Średnica koła, jaką zrobił ten ciągnik, wynosi 11,9 metra, więc promień skrętu w tym ciągniku to 5,95 metra. Świetny wynik, imponujący promień skrętu. Teraz czas na Aupaxa. Średnica koła, jaką zrobił ciągnik, wynosi 12,5 metra, więc promień skrętu w tym ciągniku to 6,25 metra. Zapiszmy to na naszej liście. Nasi widzowie po ostatnich testach ciągników prosili nas o przeprowadzenie pomiaru hałasu w kabinie. You look for me inside the dark. Dziś spełnimy tę prośbę i wykonamy taki test specjalnie dla Was. Uruchomimy testowane ciągniki, ustawimy je na obroty spoczynkowe na postoju, zamkniemy kabinę i wewnątrz użyjemy specjalistycznego miernika hałasu. Wyniki otrzymamy w decybelach. Sprawdźmy więc, jakie wartości odczytamy w obu ciągnikach. Rozpocznijmy test hałasu w ciągniku Arbos 5130. Wynik, jaki otrzymaliśmy, to 70 dB. Teraz rozpocznijmy test hałasu w ciągniku Aupax 5130. Wynik, jaki otrzymaliśmy, to 66 dB. Redukcja o 4 dB z poziomu 70 dB oznacza, że wynikowy pomiar hałasu wynosi 66 dB. Choć może się to wydawać niewielką zmianą liczbowo, to warto pamiętać, że decybele wymierzone są w skali logarytmicznej, co oznacza, że każda zmiana od 10 dB jest odbierana przez ludzi jako dwukrotna różnica w głośności. Zmniejszenie o 4 dB oznacza odczuwalną różnicę. Dla przykładu, 66 dB jest nieco cichsze, jak tło w biurze z rozmowami w tle. Niesamowite. Czas na test prędkości. Ciągniki rolnicze są coraz szybsze. Dla rolników liczy się czas, w którym mogą przemieszczać się między polami. Sprawdźmy zatem prędkość na drodze w Tarnowie Podgórnym. Tu jest nasza główna siedziba i mamy idealny odcinek asfaltu, na którym możemy to przetestować. Zaczniemy od Arbosa 5130. Przełączmy się teraz do Dawida, który przeprowadzi ten test. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Arbos 5130. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i tam przetestujemy, ile pojedzie ten ciągnik. Mam włączony najwyższy bieg, 5, półbieg H. Jedziemy 41 km na godzinę. Jesteśmy już na właściwym odcinku asfaltu. Czyli można uznać, że prędkość maksymalna ciągnika Arbos 5130 to 41 km na godzinę. Wow, 41 km na godzinę. Ciągnik jechał pod górkę, jak w każdym poprzednim teście. Fajnie, że te testy są powtarzalne zawsze w tych samych warunkach. Teraz czas na ciągnik Aupax 5130. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Aupax 5130. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i tam przetestujemy jego prędkość maksymalną. Jesteśmy na właściwym odcinku asfaltu, na którym jest delikatnie pod górkę. Aplikacja wskazuje 41 km na godzinę. Mam wbity najwyższy bieg, czyli 5 i półbieg H. I chyba można uznać, że 41 km na godzinę to prędkość maksymalna ciągnika Aupax 5130. Również 41 km na godzinę. Zapiszmy te wyniki na naszej liście. Ciekawostka. Przejedziemy się tym ciągnikiem jeszcze raz, ale teraz użyjemy wersji beta oprogramowania ciągnika. Testujemy prędkość maksymalną ciągnika Aupax 5130. Jedziemy na właściwy odcinek asfaltu i tam sprawdzimy,
Co ten ciągnik potrafi? Aplikacja wskazuje 49 km na godzinę. Czy uda się coś więcej jeszcze osiągnąć? Mamy włączony najwyższy bieg, czyli 5 i półbieg H, czyli również najwyższy. I mamy 49 km na godzinę. W drugim pomiarze wyszło 49 km na godzinę. Co za wynik? Ten ciągnik ma potencjał. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright. Czy potwierdzą się wyniki z dynamometru, gdy podczepimy oba ciągniki ze sobą i zrobimy prawdziwy test siły ciągu, czyli przyciąganie liny? Nie mogę się doczekać. Chodźmy i sprawdźmy to. Aupax w kategorii 2×4 wygrał, czyli potwierdza się wskazanie z naszego dynamometru. Sprawdźmy, co się wydarzy, gdy załączymy 4×4. Kolejny raz wyniki z dynamometru się potwierdziły. Aupax 5130 wygrał przeciąganie liny po załączeniu przedniego napędu. Widać było, że w końcowym etapie oba ciągniki bardzo mocno złapały trakcję, co spowodowało, że zaczęły wręcz podskakiwać. Niesamowite. Jest jeszcze jedna fantastyczna wiadomość. Kupując ciągnik Arbos lub Aupax, możesz skorzystać z okazji i zakupić maszynę towarzyszącą za 50% ceny. A na sam ciągnik będziesz miał gwarancję 7 lat bez limitu motogodzin. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na naszej stronie internetowej www.corbana.pl lub dzwoniąc do mnie pod numer 513 600 630.